Cześć kochani, jak zwykle Janusz Dąbrowski was wita serdecznie na kanale Belwy Zdrowia. O czym dzisiaj? A o bardzo prostej sprawie i bardzo ważnej dla nas sprawie. Tytuł macie: ta woda nie nadaje się do picia, do spożycia i tak dalej, i tak dalej. Kilka dni temu ukazał się jakiś tam, powiedzmy, artykuł o alert RCB, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Takie komunikaty często otrzymujemy, powiedzmy, SMS-ami, albo o upałach, albo o burzach, albo o czymś tam i tak dalej. I tutaj chciałbym wam, po, no właśnie na ten temat byśmy troszeczkę pogadali, bo dlatego, że sprawa jest bardzo ważna, dotycząca każdego z was, każdego z nas, tak prawdę mówiąc. Dlaczego? No zaraz się o tym przekonacie. Od razu z góry was proszę, ewentualnie takie przypomnienie, że ci, którzy jeszcze się nie zasubskrybowali, no to proszę, zasubskrybujcie nasz kanał. Będziecie otrzymywali powiadomienia na bieżąco o tym, co nowego. Audycje staram się realizować 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, regularnie. To jest dość spory kawałek pracy, tak prawdę mówiąc, bo trzeba tematy przygotować, te grafiki, te inne historie, ale to daje mi, znaczy uważam, że to należy robić, to warto robić. Po prostu z tego względu, że to jest po prostu wiedza taka prozdrowotna dotycząca każdego z nas i jednocześnie prośba do Was, żebyście przesyłali linki na ten temat do swoich znajomych, do swoich bliskich, dlatego że to tutaj to co się dzieje na tym kanale, to przynajmniej z mojego punktu widzenia jest to bardzo ważne. E, Mam pewną określoną wiedzę dotyczącą wody, dotyczącą odżywiania, suplementacji, działania pól magnetycznych, wielu innych spraw, powiedzmy rozwoju duchowego. Wszystko przez to przechodziłem. Akurat dzisiaj tak się zdarzyło, że odbywałem trzy bardzo poważne rozmowy dotyczące nowotworów, w tym jedno dziecko akurat i osoba dorosła. Bardzo takie trudne to jest energetycznie. No i trzeba ludziom po prostu pomóc, natknąć też wiarą, bo to, co ja ciągle mówię, nowotwory możemy dać radę i tak dalej. Więc słuchajcie, ale wracamy do naszego tematu. Ta woda nie nadaje się do picia, ta woda nie nadaje się do spożycia. Więc udostępniam wam ekran, bo chcę wam pokazać tutaj pewien artykuł, oprzeć na pewnym artykule. No właśnie, teraz popatrzcie. E, zaraz. Więc tutaj RCB ostrzega przed wodą na zachodzie Polski. Nie nadaje się do spożycia. A, i jeszcze wezmę tutaj, słuchajcie, troszeczkę zwiększę czcionkę, żeby to było wyraźnie widać. Wy z kolei możecie oczywiście dać pełny ekran, to będzie wyraźniej. Więc RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ostrzega przed wodą na zachodzie Polski. Nie nadaje się do spożycia. Artykuł 18 z 18 lipca 2024 roku, opracowanie Karolina Trela. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców części powiatu słubickiego, czyli województwo lubuskie. Woda z wodociągu w Słubicach obecnie nie nadaje się do spożycia. Czwartek 18 lipca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości SMS do osób, które przebywają na terenie powiatu słubickiego. Jak się okazuje, teraz woda z wodociągu w Słubicach nadaje się jedynie do celów sanitarnych, czyli ewentualnie, wiecie, no, rączka czy przycisk, ewentualnie czyszczenie naszych muszli. Bo do mycia pytanie, czy się tak woda nadaje do mycia. Uwaga, woda z wodociągów w Słubicach zaopatrujące. Słubice, Kunowice, Nowy Lubusz, Kolonia, Nowy Lubusz, Pora, Puławidło nadaje się tylko do celów sanitarnych. Przekazało w wysłanych wiadomościach RCB. Podkreślono, że woda w tychże miejscowościach nie nadaje się do spożywania, przygotowania potraw czy mycia owoców i warzyw. Więc taki alert oczywiście i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj mały wycinek całej Polski, ale tak prawdę mówiąc, zastanawiam się jeszcze w ilu miejscowościach w Polsce woda się nie nadaje do spożycia. Zaraz będziemy o tym mówić. Alert dotyczący wody wydano również 16 lipca, ale na północy kraju. Wówczas RCB ostrzegało osoby, które przebywały na terenie Gdańska o zanieczyszczeniu wody, które powstało po pożarze w porcie. Uwaga, nie korzystaj z kąpieli na terenie plaży w Gdańsku, Nowy Port Jelitkowo. Możliwe zanieczyszczenie wody powstały po pożarze w porcie,
alarmowało wówczas RCB. Zakaz kąpieli został później rozszerzony o plażę w Sopocie od wejścia numer 1 do wejścia numer 45 i tak dalej, i tak dalej. A więc znowu alert i wszystkim. I oczywiście alert RCB przed tym ostrzega, więc to jest przekazanie informacji, że to system ostrzegania przed zagrożeniami na terenie Polski. Informacje dotyczące zagrożeń są kierowane do odbiorców przez wiadomości SMS. Na alert RCB nie trzeba zapisywać. Osoby, które znajdują się na obszarze potencjalnego zagrożenia, otrzymają na swój telefon komórkowy SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci znajduje się Twój telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka, poinformowało RCB. Co jeszcze? Na razie to wszystko. OK, w porządku. Zatrzymujemy to udostępnienie. Dlaczego akurat ten temat? Oczywiście ten temat jest pretekstem do zastanowienia się, a czy w waszej miejscowości jest woda nadająca się po prostu do spożycia. Przepraszam z góry za te jakieś takie dziwne techniczne. Ciągle mam problem z ustawieniem sobie świateł. No, nagrywam to nie w żadnym jakimś modowym studiu, tylko po prostu w mieszkaniu, więc czasem jest trudno ustawić sobie odpowiednio reflektory. Dziwnie to wszystko wygląda, ale to mniejsza z tym. A więc czy macie pewność, że woda, którą pijecie, jest czysta, jest zdrowa? Na temat wody, a jest specjalna playlista Woda. Między innymi kiedyś z panią Agnieszką Jaroszewską, z Agnieszką, przesympatyczną dziewczyną, robiliśmy wywiady, znaczy takie audycje na temat wody, jaką wodę pić, o właściwościach wody i tak dalej, i tak dalej. Napisałem kilka książek na temat wody, konkretnie 4, tu są 2 kluczowe, Woda, fenomen życia, 2 tomy i dodatkowo 2 jeszcze mniejsze opracowania i tak dalej, ale dzisiaj jaką wodę mamy pić? Czy mamy pewność, że pijemy czystą wodę? Czy mamy pewność, że mamy wodę czystą w wodociągu? Ja ciągle powtarzam od wielu, wielu lat, że stacja uzdatniania wody powinna być we własnym domu, tam gdzie my mieszkamy, gdzie jest odbiór, a nie przepływać kilometrami rur do odbiorcy i zakłady oczywiście oczyszczania, uzdatniania wody, wodociągi mówią, że ale my zapewniamy czystą wodę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to nieprawda, to znaczy im się tylko tak wydaje, nie zamierzam nikogo krzywdzić, ale po prostu brakuje tym ludziom często wiedzy, czyli oni postępują zgodnie z procedurami, i to wielu z nas postępuje zgodnie z procedurami, które ktoś po prostu narzucił, często, słuchajcie, nie mający pewnej wiedzy. I teraz jest sprawa taka, że oczywiście ta woda jest uzdatniana, czyli traktowana na przykład chlorem, żeby zabić bakterie, ewentualnie ozonowana, ewentualnie naświetlana promieniami ultrafioletowymi, żeby też zabić te wszystkie bakterie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest tak zwana cementacja, koagulacja i tak dalej, filtrowania. Są różne systemy, zresztą wykłady na ten temat robiłem również swego czasu dla pewnej firmy. To jest no, bardzo dużo na ten temat piszę w obu tych 2 tomach i tak dalej, ale to wcale nie zapewnia nam bezpieczeństwa. Ta woda wcale nie musi być czysta, dlatego że nie ma w tej chwili na skalę komunalną możliwości oczyszczenia wody ze wszelkich toksyn chemicznych, a my jako ludzkość wyprodukowaliśmy, przynajmniej w użyciu takim powszechnym jest ponad chyba 60 000 różnego rodzaju środków chemicznych. Oczywiście produkcja tych środków, tworzenie nowych trwa, to wszystko trafia do gleby, do wody i tak dalej w obiegu zamkniętym. Niektóre z tych środków się rozkładają, inne nie. Bardzo długo się nie rozkładają, ewentualnie takie 3 grupy jakby tych środków i okresów rozpadu, ale są środki, które się po prostu nie rozpadają. No, słynne DDT, po prostu, czyli tak zwany azotoks, krąży w przyrodzie, do dzisiaj znajdowany w mięsie fok, ryb na Grenlandii, w ogóle w Arktyce i tak dalej, i na Antarktydzie. Więc pytanie, jeszcze raz powtarzam, popatrzcie, może zdarzyć się w waszym mieście awaria? Może. No i co się dzieje? No to więc wówczas przez rury, nawet jeżeli awaria zostanie zlikwidowana,
płynie woda brudna, więc wodociągi mówią, no otwórzcie krany i niech ta woda po prostu spłynie. Raz, że są to potężne straty, no bo to na waszych licznikach będzie się tam, słuchajcie, kręcić coś, ta brudna woda będzie wyciekać, więc będziecie, kochani, płacić i tak dalej. A z drugiej strony, czy mamy pewność, jeżeli ta woda brudna płynęła, a później płynie czysta woda, to wszystkie zanieczyszczenia zostaną wypłukane, a różnego rodzaju pierwotniaki, zanieczyszczenia chemiczne i tak dalej. Tym bardziej, że stacje wodociągowe nie są w stanie, jeszcze raz powtórzę, na skalę komunalną, oczyścić wody z tej całej plejady związków chemicznych, które myśmy jako ludzkość wyprodukowali. Nie ma mowy. Stacje wodociągowe mogą oczyścić wodę z dużej ilości zanieczyszczeń mechanicznych, a więc jakiś piasek, zawiesiny i tak dalej, i tak dalej. Woda będzie klarowna, czysta, wizualnie, jak to się mówi, badając organoleptycznie, czyli wzrokiem chociażby, o, czysta woda. Ale z drugiej strony my nie wiemy, co w tej wodzie jest, jakie inne składniki. Bakterie można wytłuc na przykład chlorem, pod chlorynem sodu na przykład i sprawa załatwiona, ale a jak na nas ten chlor działa? Na przykład na jelito grube, na sutki kobiet, na gruczoły piersiowe i tak dalej, i tak dalej. Przy kąpieli, przy piciu. Więc czy ta woda jest czysta? A jeżeli dojdzie z kolei do poważnej awarii sieci wodociągowej, albo na przykład powodzi, która zaleje wszystkie zbiorniki wodne i ta woda jest brudna i pompy zasysają wodę i nie ma możliwości oczyszczenia, dlatego że oczyszczalnie, te wszystkie stawy sedymentacyjne są zalane tą wodą, osadniki, no to w jaki sposób do konsumentów woda może docierać? Przyjeżdżają ewentualnie ciężarówki z pitną wodą i po prostu każdy bierze w jakieś tam naczynia tą wodę. Natomiast jeżeli wodociągi są w stanie przepompowywać wodę, nawet tą wodę zanieczyszczoną, a wy mielibyście filtry u siebie w domach, ale nie filtry tak zwane psychologiczne, ach, takie tanizna, którą można sobie kupić w sklepie, ale on oczyszcza. Ja nazywam to filtr psychologiczny, bo my wierzymy, że ona oczyszcza, że ten filtr oczyszcza tą wodę. Oczywiście z jakichś zanieczyszczeń mechanicznych ewentualnie tak, ale jeszcze raz powtarzam, zanieczyszczeń chemicznych nie oczyści. I pamięć wody też, w pamięci wody zostanie te wibracje tych, powiedzmy, różnych środków. Więc jakie rozwiązanie pozostaje? Oczywiście, posłuchajcie, zaopatrzenie mieszkań, czyli naszych kwater, tam gdzie mieszkanie, czy to jest mieszkanie w bloku, czy to jest domek wolnostojący, filtry. Dzisiaj są takie urządzenia, między innymi filtry osmotyczne. Oczywiście jest masa tutaj różnych takich argumentów opowiadanych, że to jest woda zbyt czysta. No więc ja odpowiadam, to wolisz pić wodę zbyt brudną czy zbyt czystą? Tak prawdę mówiąc. Więc jeżeli w litrze wody zazwyczaj jest około 400-800 miligramów różnego rodzaju zanieczyszczeń, między innymi skały rozpuszczonej, czyli to tak zwane są te mityczne minerały, które są nam bardzo potrzebne. Minerały są potrzebne oczywiście, ale w zupełnie innej postaci, bo nieraz posługuję się tym własnym wymyślonym przeze mnie przykładem. Jeżeli ktoś ma problemy z brakiem żelaza, chociażby, to nie idzie do człowieka, który po prostu no, dorabia klucze, bo tam można dostać od niego piłki i nie zjada, nie łyka tych opiłków, żeby nadrobić braki żelaza. Łańcuch troficzny życia tego odżywiania jest taki: gleba, roślina, człowiek lub zwierzę. A więc w glebie są minerały, różnego rodzaju składniki, które roślina pobierze w promieniach słońca, w procesie fotosyntezy, przerobi je na składniki strawne dla naszego organizmu i tylko w ten sposób my możemy zasilać organizmy tymi minerałami, ale nie z wody, nie z rozpuszczonej skały. Co mamy na ściankach czajnika? Co mamy na przykład na ściankach rezerwuaru wody w toalecie? No, zbiorowisko minerałów, tylko brać łyżeczkę, zeskrobywać i konsumować i nadrabiać braki tych minerałów w organizmie. Oczywiście każdy z was powie, że to Janusz, co to jest? To jest bzdura. Oczywiste, że to jest bzdura, zgadzam się z wami.
To jest po prostu bzdura. I nam się wydaje, że ten kamień w czajniku jak jest, o to dobrze, bo to świadczy, że dużo minerałów jest w tej wodzie. Ale w jakiej postaci? W postaci, która kompletnie nie jest przyswajalna przez organizm. To jest zaledwie około 5% takich minerałów w takiej postaci jest przyswajalnych. To czy dla 5% przyswajalnych tych odrobinki tych minerałów warto pić zanieczyszczoną, brudną po prostu wodę? O tym jeszcze swego czasu mówił nieoceniony świętej pamięci doktor Zbigniew Hałat. Ja się wychowałem na jego tak zwanej turkusowej książeczce. Wygooglujcie sobie, turkusowa książeczka Zbigniew Hałat. Będziecie wiedzieli, o co chodzi. Jeszcze można czasami chyba dostać to. Ona chyba krąży w PDF-ach. Warto sobie poczytać, co my mamy w wodzie. Zresztą ja w swoich książkach też również opisuję, co zawiera nasza woda i dlaczego powinniśmy mieć w domach filtry. Czy osmotyczne, czy jakieś inne, obojętne, byle one były skuteczne. Ja się nie upieram, że osmoza jest panaceum przykładowo, ale nikt do tej pory niczego lepszego nie wymyślił, niestety. Chociaż pojawiają się inne urządzenia, i tam zostają tam jakieś minerały w ilości tam 150-200 mg w litrze, czyli te 200 powiedzmy ppm i to się uzasadnia tym, że no ale bo to są minerały, które muszą zostać w wodzie, bo nam są niezbędne te minerały. Dobrze, z tych 200 na przykład 200 miligramów, które są w litrze wody, chociażby organizm przyswoi zaledwie 5%, czyli 10 mg. A teraz wyobraźcie sobie, organizm potrzebuje na przykład wapnia 1200 mg dziennie. 1200 mg. A my przyswajamy zaledwie w litrze 10. No to wypijając, załóżmy 2 litry wody, tylko samej wody 2 litry czystej, to przyswoimy sobie ile? 10 mg, a potrzebujemy 1200. To jest taki tylko jeden przykład. A więc o co tu chodzi? Ale przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy byli bezpieczni, bo jeżeli faktycznie zdarzy się raz na rok, raz na 2 lata jakaś awaria, jakiś problem, tak jak tutaj opisany, to my mamy ciągle pewność, że pijemy czystą wodę, bo stacje uzdatniania będą dostarczały nam tę wodę, filtr będzie filtrował, odkręcam mój kranik na zlewozmywaku zamontowany, po zlewozmywakiem, jak w moim przypadku od 1999 roku używam cały czas tego typu filtrów. I mam cały czas 8 litrów w zapasie, bo cały czas zbiornik pracuje. Czyli jeżeli nawet wezmę litr, 2, 3, wypompowuję, to za chwileczkę to całe urządzenie nadal pracuje bez zasilania prądem, tylko pod ciśnieniem wodociągowym. Oczyszcza, jest wiele stopni oczyszczania, są oczyszczania z grubna, więc na przykład filtry sznurkowe, dodatkowo filtry z węglem aktywnym albo tak zwanym aktywowanym, a dopiero później jest tak zwana membrana osmotyczna. Po raz pierwszy zastosowano to takie membrany na łodziach, amerykańskich łodziach podwodnych, które no, miesiącami na przykład krążyły pod powierzchnią, a załoga musiała być zaopatrywana i w tlen, i w czystą wodę, również do mycia dużej ilości. A skąd to wodę wziąć? Nie w zbiornikach okrętowych z lądu miała być woda, tak jak kiedyś było, tylko po prostu z wody morskiej oczyszczano tą, czyli filtry osmotyczne o dużej wydajności, sprawa załatwiona. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, mówi się, ta woda jest zbyt czysta, niczego nie zawiera i takie tam różne derdymały. A teraz pytanie w takim razie do tych, którzy w ten sposób twierdzą. No, więc a jakie woda ma spełniać funkcje w organizmie? Przecież woda ma przede wszystkim myć. Ma zapewniać mycie zewnętrzne, czyli myć te 2 metry kwadratowe naszego ciała i mycie, słuchajcie, wewnętrzne. A więc w takim razie, jaką wodą mamy się myć? Jeżeli woda leci, jeżeli leci żur z kranu, to wejdziemy pod prysznic, wybierzemy swoje majtki, biustonosz, koszulki i tak dalej. No nie, prosta sprawa. A więc ta woda ma być najczystsza. A jaką wodę powinniśmy podawać do pralki? A dlaczego w reklamach śpiewają, pozwolę sobie tutaj, dłuższe życie każdej pralki to Calgon?
No to po co ten kalgon? Żeby zmiękczyć wodę, tak? Żeby wyeliminować kamień, który osadzi się później na grzałce i tak dalej, zniszczy nam pralkę. To czegoś nie rozumiem. Twarda woda wysusza włosy na piasek, skórę głowy na piasek. Takie były reklamki. A więc znowu zmiękczanie, tak? Zaraz, to twarda woda tutaj na tą skórę źle działa, ale twarda woda, czyli zawierająca rozpuszczoną skałę, będzie kapitalnie działać na nasze śluzówki, na nasze naczynia krwionośne. Tam się nic nie będzie osadzało. Absolutnie. Tymczasem, słuchajcie, w temperaturze ludzkiego ciała, czyli te 36 i 63 setne, tak prawdę mówiąc, ta woda z kamieniem świetnie osadza się w naczyniach krwionośnych i w stawach. No przykładem takim ilustrującym sprawę jest na przykład dna moczanowa. Są te haluksy słynne i takie inne historie, gdzie osadza się kwas moczowy, krystalizuje. Podobnie krystalizują u nas na przykład no, kamica nerkowa. Ale tu znowu zatrącamy o odkwaszanie, bo jeżeli jesteśmy silnie zakwaszeni, po prostu mamy za mało cytrynianów, które by związały odpowiednie substancje chemiczne, to później dochodzi do tego, że po prostu za mało jest tych cytrynianów i powstają po prostu sole wapniowo-szczawianowe, czyli wytrącają się osady wapniowo-szczawianowe, nierozpuszczalne kamica, powstaje kamica nerkowa. Zamiast wapni połączyć się z kwasem cytrynowym, który mamy dostarczyć i stworzyć nam cytryniany, które przy okazji będą nas odkwaszały. Wnętrze naszych komórek będą odkwaszały. Popatrzcie, że to jest naprawdę jest to ogromna wiedza. Ja miałem ogromne szczęście, że wiele lat temu, końcówce lat 90. ubiegłego już stulecia, trafiłem na taki kompleksowy program zdrowia, gdzie były jakby 3 filary, czyli suplementacja, odżywianie, picie czystej wody, specjalnie przygotowanej po prostu, a więc, ale przede wszystkim to była woda osmotyczna, jak najczystsza i plus pola elektromagnetyczne, terapeutyczne. Wcześniej, słuchajcie, nie miałem o tym zielonego pojęcia. No woda no jest w kranie, w studni. Pola magnetyczne, jakie pola? No magnes widziałem, tak? W szkole wykonywało się jakieś tam doświadczenia, opiłki stalowe. Jakie tam pola magnetyczne mogą na nas oddziaływać i tak dalej. Po co mamy jeść suplementy, jak mamy chleb, mięso, wędlinę i żółty ser, twaróg? Też tego nie rozumiałem. I naprawdę to było bardzo trudno to wszystko nabywać, ale słuchajcie, ale plus jest w tym, że rozumiałem, że nie można skoncentrować się tylko na jednym, jakby na jednej rzeczy, że człowiek jest istotą wieloaspektową, w sensie cielesnym, ale i w sensie duchowym, bo nie składamy się z oddzielnych narządów, a więc leczymy tylko wątrobę, leczymy tylko głowę, leczymy tylko kolano, oko czy coś w tym rodzaju, tylko mamy się zająć leczeniem całego człowieka. Bo wystarczy jak no, w sprężynie, w zespole sprężyn, trącisz jedną sprężynę, cały układ tych sprężyn drga. Uderzysz się w jeden palec, to cię wszystkie palce, całe ciało boli. A więc nie można zająć się jedynie jednym narządem, skoncentrować się na tym. W dodatku jesteśmy istotami z psyche, z naszym umysłem, z naszym duchem. I tutaj też trzeba z emocjami też pracować po prostu nad tym. A więc to mi dało do myślenia i dzięki temu ja dzisiaj mogę szerzej pojmować, czy już idealnie szeroko? Nie, bo też ciągle poznaję nowe dziedziny wiedzy, ciągle coś nowego odkrywam, czasami mi szczęka z wrażenia opada, jeszcze znowu coś odkryłem, a wydało się, że już wszystko prawie wiem. Jak to jest? A więc z drugiej strony znowu zobaczcie, trzeba naprawdę mieć dużą dozę pokory, żeby nie poszaleć i nie myśleć o sobie, że ja już to pozjadałem wszystkie rozumy. A jest takich wielu, więc ja naprawdę, słuchajcie, czasami naprawdę siebie dość ostro traktuję. Janusz, na ziemię. Trzymaj się twardo mateczki ziemi, nie bujaj, że gdzieś tam. I jak widzę ludzi, którzy wypowiadają się apodyktycznie, ex cathedra, bo on już ma jakiś tytuł naukowy, on pozjadał wszystkie rozumy i słyszę, że plecie po prostu koszałki opałki. No i co z tego, że on
Tytuł jeszcze niczym nie świadczy. Kochani, wykształcenie i inteligencja wcale nie są równoznaczne z mądrością. To jest zupełnie coś innego. Inteligencja prawie że, ale można być inteligentnym draniem, a człowiek mądry przede wszystkim kocha ludzi. Poważnie. Tak, nie obawiam się tego po prostu powiedzieć. Mądrość życiowa na czym innym zupełnie polega. Myślę, że doskonale to wiecie, to czujecie. Ale więc wracając do rzeczy, bo zaczęliśmy o wodzie. A więc kochani, namawiam was, szukajcie dobrych rozwiązań dla siebie, bo nigdy nie wiadomo, co kiedy może was spotkać. Nawet jeżeli nastąpi awaria sieci wodociągowej, otrzymacie SMS-em, słuchajcie, przez najbliższe 10 godzin nie będzie wody. Ojejku, to napełniamy wszystkie jakieś tam naczynia i tak dalej, i tak dalej. Ja też tak to robię. Aha, dobra, czajnik napełnię, jakiś jeden garnek, ale wiem, że w tym zbiorniku mojego filtra jest 8 litrów zapasu. No na cały dzień to mi wystarczy. A więc warto mieć coś takiego u siebie, no chyba, że pojedziemy do sklepu, kupimy ileś tam zgrzewek i tak dalej. Ale po co kupować zgrzewki, jeżeli mam urządzenie u siebie? To lepiej mieć, powiedzmy, dwa baniaki 5-litrowe ze szkła, szklane i cały czas mieć jakiś tam zapas, a więc dopełniać, korzystać z tej wody, następnego dnia znowu je napełniać, tak żeby to było, żeby ta woda oczywiście nie stała, ale żeby na przykład 10 litrów wody było w takich 2 5-litrowych baniaczkach i dodatkowo jeszcze powiedzmy z 8 litrów wody w tym zbiorniku filtra w domu akurat, pod zlewozmywakiem, bo zazwyczaj takie są, ale są różne systemy. I to nie jest dzisiaj takie szalenie drogie, w granicach, ja wiem, od 1000 do 200 do 2000 zł można takie urządzenie po prostu zamontować. Oczywiście warto do tego dodać strukturyzator wody, na przykład magnetyczny, który będzie zamieniał tę wodę na tak zwaną lodopodobną. Chodzi o strukturę wody. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy. Warto byłoby, żeby ta woda była o wysokim, ujemnym potencjale redox, czyli działała jak antyoksydant, żeby miała na przykład odczyn alkaliczny wysoki, rzędu 8-9 pH, ale to nie, po prostu jeżeli mamy suplementy, możemy ją strukturyzować odpowiednio, w prosty sposób, właśnie jakimiś urządzeniami. Kiedyś z panem Andrzejem Fiedrukiem rozmawialiśmy o jego urządzeniu MIM-2, to taki zastosować MIM-2, obok postawić, tam ma takie rzepy po prostu no, na gumach, więc można po prostu opleść i ten MIM po prostu działa, strukturyzuje wodę na bieżąco, nie ma żadnego problemu. Więc chodzi o to, żebyśmy byli, posłuchajcie, żebyśmy byli niezależni, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I wtedy dopiero larum. Tak jak ten przykład w Słubicach i tak dalej. A to nie jest jedyny przypadek, nie jest to jedyny przykład, więc po prostu warto siebie zabezpieczyć. Mm. To jest zasada. Nie troskać się, tylko się troszczyć. Jest to różnica w słowach. Kochani, mam nadzieję, że ta krótka dzisiaj audycja, krótsza niż zazwyczaj, ale też jest wartościowa, pewną wiedzę Wam daje, pewne podpowiedzi. Jeżeli by ktoś był zainteresowany, ja oczywiście mam znajomych w całej Polsce, którzy na przykład zajmują się rozprowadzaniem filtrów do wody, sprzedają, są dystrybutorami, o tak mógłbym powiedzieć, czyli zarabiają na sprzedaży. O Jezu, jakie to złe, zarabiają. Fuj, a jej. No, niektórzy tak to twierdzą. Aha, to ile pan zarobi? Jak na razie to ja chcę, żebyście. Znaczy, ja od razu mówiłem, że nie sprzedaję żadnych filtrów. No, ja się nie nadaję za bardzo do sprzedaży. Mam taką naturę. Jedynie co sprzedaję, to moje własne książki. Natomiast bardzo chętnie kogoś polecę, do kogo mam zaufanie i na pewno dobre urządzenia, przynajmniej porozmawiacie, bo to trzeba rozegrać wszystkie aspekty i aspekt finansowy. Nie zawsze kogoś stać na przykład na jakieś urządzenia naprawdę bardzo wypasione, na przykład za 5000 zł czy coś w tym rodzaju, ale można coś dobrego kupić, co będzie służyć przez długi czas. Ja mam u siebie też filtr bardzo prosty, bardzo skuteczny, który przede wszystkim daje czystą wodę. I ja ją strukturyzuję, a minerały uzupełniam przy pomocy, kilka razy Wam pokazywałem tutaj takie, no w całej puszki nie pokażę, tylko takie minerałki sobie po prostu łykam.
codziennie 20 drażetek dziennie zawierają wodór węglany różnych pierwiastków, znaczy węglany i cytryniany i tak dalej, i tak dalej. Glukonian miedzi, który kapitalnie działa na cery dziewczyny, coś rewelacyjnego i wszystko. A więc to po prostu moje działanie, jeżeli chodzi o moje zdrowie, są wieloaspektowe. Mam też urządzenie do magnetostymulacji, też z tego korzystam. A więc jeszcze raz powtarzam, mam jeszcze takie urządzenie do terapii częstotliwościowych. Jednego z moich bardzo dobrych znajomych, poszperajcie, znajdziecie akurat wywiady z nim. Także, no i co jeszcze? No i to jest wszystko. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Jeżeli audycja oczywiście Wam się spodobała, coś wniosła nowego, to proszę o subskrypcję, o lajki. O, łatwo podnieść tam, kliknąć na tą łapeczkę. Subskrypcję bardzo łatwo, bo jak najedziecie na tą taką ikonkę, taką, że takie jakby drzewko szczęścia, to tylko najedziecie kursorkiem, już się pokazuje, zasubskrybuj. Jakiś komentarz, będę wdzięczny, bo to momentalnie pozycjonuje kanał. Wszystkiego najlepszego, powodzenia, popadki.